Poznawanie życia zwierząt na podstawie analizy składu i wyglądu kości wydobytych z kamienia to dość prestiżowa dyscyplina naukowa. Historie zatopione w skale, czekające na swoje odkrycia nawet setki milionów lat. Dla mnie łatwiejszą rzeczą jest tworzenie wizualizacji takich historii, abyście mogli poznać je nieco bliżej. Mam nadzieję, że dziś uda mi się Was zaciekawić jedną z nich. I to z mojej okolicy. Zapraszam. Lata temu na National Geographic oglądałem historię dzieciaka, który kosił trawę. Może dla dobra tej historyjki nazwijmy go po prostu Wojtuś. Tak więc Wojtuś jeździł sobie kosiarką po swoim podwórku przed swoim domem i niestety niefortunny zbieg okoliczności spowodował, że najechał na żabę. Wystraszony chłopczyk zobaczył, jak kawałki żaby rozrzucają się po całym podwórku i nagle dostrzegł również, że jej górna połowa czołga się prosto w jego stronę. Od tamtej pory Wojtuś zaczynał unikać wszelkiego rodzaju płazów, aż w końcu zaczął się ich bać. Jeśli jakimś cudem masz tak jak Wojtuś, cierpisz na batrachofobię, strach przed płazami, widok, dźwięk lub nawet myśl o żabach i ropuchach powoduje u ciebie lęk. Dzisiaj z rodzinką bujamy się po różnych szlakach górskich i miejscach przypominających te u Shreka za kiblem i powiem Ci, że szanse na spotkanie żaby są raczej niewielkie. Ale dobra, do rzeczy. Pod koniec 2023 roku, niedaleko Tarnowskich Gór, odkopano szkielet mastodonzaura, stworzonka żyjącego w Triasie. Osiągał długość 6 metrów i był przedstawicielem tzw. temnospondyli, płazów, które były w stanie polować nawet na dinozaury. Przyznam się szczerze, że nigdy się nimi jakoś specjalnie nie interesowałem, aż nagle trafiłem tutaj. Krasiejów. Dawna kopalnia Iłu, dzięki temu co w niej znaleziono, stała się dzisiejszym największym parkiem dinozaurów w Europie. Wiesz, słyszałeś, że bywały ogromne, aż tu nagle okazuje się, że twoje przystojne 1,81 m nie sięga nawet do kolana największym z nich. Miejsce to jest wyjątkowe jeszcze z innego powodu. Znajduje się tu pewien pawilon, a w nim odsłonięta płyta, gdzie paleontolodzy zatrzymali proces swoich wykopalisk. Ale żeby zrozumieć, co znajduje się w tych kamieniach, pozwól, że zabiorę Cię w podróż w czasie sięgającą 230 milionów lat. Teraz grunt to miejscami nawet 3-kilometrowa warstwa zastygniętej magmy. Temperatura dochodzi do 60 stopni Celsjusza. Ale wkrótce Ziemia dostanie coś, czego nie widziała od bardzo dawna. Deszcze trwające nawet miliony lat, a co za tym idzie, dużo bardziej zróżnicowaną florę oraz więcej terenów podmokłych. Polskie rozlewiska stają się domem dla nowych gatunków zwierząt, w tym gadów z rodziny fitozaurów, przypominających krokodyle. W wodach rozwijają się kilkumetrowe płazy. No i słysząc to słowo płaz, raczej nie wyobrażasz sobie krwiożerczego śpiwora, który jest w stanie w sekundę złamać cię w pół i połknąć w całości. To właśnie te zwierzęta dominowały Ziemię przez miliony lat, ale wkrótce same musiały usunąć się w cień zaczynających wtedy dominację gadów, takich jak nasz polski polonozuch. Jedno z bardziej znanych odkryć w Krasiejowie to nasza dzisiejsza gwiazda. Silezaur, tak zwany pradinozaur. Dzielił terytoria z pierwszymi gadami i był przodkiem późniejszych, wielkich władców Ziemi. Wiele kontrowersji wzbudza jego pozycja na drzewie genealogicznym dinozaurów. Rodzina silezaurów istniała na różnych kontynentach, a ich znaleziska wniosły masę spekulacji na temat ewolucji dinozaurów, zróżnicowania diety na bardziej roślinną i m.in. do tego, jak poruszały się pierwsze z nich. Do 2000 roku najstarszych przedstawicieli pradinozaurów odnaleziono w Argentynie. Znalezisko z Polski jest starsze o około 3 miliony lat. Tak więc lekcja numer 3. Balans pomiędzy estetyką obrazu a jego wiernością wobec historycznej rzeczywistości. Na pierwszy rzut oka obraz odbiega trochę od środowiska, w którym żyły te zwierzęta. Jeśli Twoja znajomość paleontologii to poziom średni lub wyżej, to wiesz, że powinienem namalować bardziej obszar przypominający pustkowie obecnej Australii. Ale nie mamy podstaw, aby całkowicie wykluczyć występowanie zalanych, zalesionych terenów. Krajobraz w czasach, kiedy występowały tylko 2 pory roku, pora deszczowa
i pora sucha. W okresach suszy wody niemal całkowicie zanikały. Kiedy następowały pory deszczowe, powstawały olbrzymie obszary bagienne, a rzeki sięgały daleko poza swoje koryta, zalewając często suche terytoria, lekko zalesione głównie przez drzewa iglaste. Zatem witam Was na późnotriasowym Śląsku podczas pory deszczowej. Znajdujemy się dużo wyżej względem równika niż dziś. Klimat jest ciepły, subtropikalny, temperatura przypominająca tą z obszaru dzisiejszego Morza Śródziemnego. Płaski teren, z wyjątkiem południowo-zachodnich krańców, gdzie wyżyny pozostały po górach istniejących jeszcze miliony lat wcześniej. Miejsca, które znasz, nie istnieją. Ptaki nie śpiewają, bo pierwsze z nich narodzą się za miliony lat. Nie ma jeszcze gadów latających, nie ma motyli. Są natomiast przodkowie złotooków i wojsiłek i inne prymitywne insekty. Słyszysz pomrukiwania wydawane przez wygrzewające się na błotnych łachach gady przypominające krokodyle i rechot kilkumetrowych płazów. Każdy oddech jest niesamowicie ciężki w związku z pobliskimi wulkanami, których nie widzisz, bo przysłaniają je kilkumetrowe skrzypy rosnące nad rozlewiskami. Miejsca takie jak to, które chcę Wam tu przedstawić, to niesamowita rzadkość. Nad rozlewiskami utrzymywały się głównie nieliczne sagowce podobne do palm. Olbrzymie paprocie nasienne i drzewiaste. Czasami opady były bardzo intensywne, co lokalnie doprowadzało do podtopień. Wody pojawiały się wtedy co jakiś czas na terenach suchych, gdzie rosły przodkowie sosen, tworząc środowisko, takie jak to na obrazie. Wkrótce jedna z takich rzek nagromadzi szczątki padniętych nieopodal płazów, spłuka je i złoży w jednym miejscu. W miejscu czekającym na swoje odkrycie 230 milionów lat. Czytał? Najseksowniejszy lektor, jakiego dzisiaj zobaczysz. Dobra, pierwsza runda dla mnie. Jeszcze tylko 4 miesiące. Dlatego może wróćmy na chwilę do teraźniejszości. Doświadczenie robi robotę. Tym razem udało się pyknąć grunt w 2 dni. Jak widzisz, omijam etap blokowania i chcę namalować najdalsze plany, powoli ogarniać bliższe elementy. W Krasiejowie przeważały rzeki anastomozujące i roztokowe, podobne do tych na północno-zachodniej części mapy Red Dead Redemption 2, czyli płynące równocześnie wieloma dość krętymi korytami, rozdzielonymi licznymi wyspami, albo raczej mieliznami. Łachy korytowe mogły być porośnięte roślinnością, ale chciałem też uwzględnić tu stare konary padniętych sosen i spróchniałych widłaków porośniętych mchem. Widłaki w tamtych czasach mogły osiągać wysokość około 16-piętrowego budynku, zatem zróbmy te pnie dość okazałe. W porównaniu z innymi znaleziskami z Europy Środkowej nie cieszymy się zbytnio sławą, jeśli chodzi o skamieniałości roślin z okresu Triasu. Chwasty to nie jest moja dziedzina, ale dokopałem się do kilku artykułów i wiem, że na terenie większości późnotriasowej Europy tereny takie jak ten to rzadkość. Rośliny w nich występujące znajdowano na przykład we Francji i w Niemczech. Co za tym idzie, można śmiało stwierdzić, że występowały także w Polsce. Bardzo interesująca ta pogawędka o skamieniałych krzakach, co nie? Jak się bawicie? Tak więc polska flora triasowa składa się z widłaków, sagowców, benetytów, przodków miłożębów i roślin iglastych, głównie przodków sosen. Czyli z daleka przypominało to moją pierwszą szkołę. W wodach śródlądowych były glony z gromady zielenic. Nad mokradłami rosły skrzypy, które właśnie powstają na obrazie. Nie takie, które znamy z dzisiaj. Te osiągały kilka metrów wysokości. Oznacza to, jeśli wujek Dawid chciałby odświeżyć swoją działeczkę rekreacyjną na sezon, przypominałoby to bardziej ścinanie lasu bambusowego niż plewienie ogródka. Istotną sprawą w badaniu roślin sprzed milionów lat jest też analiza pyłków. Patrzysz na ziarenka pyłku w skałach i możesz wyciągać wnioski o dawnych drzewach i klimacie. Na przykład, jak znajdziesz pyłek w skamieniałych kwiatostanach, to wiesz, że kiedyś w pobliżu nich rosły sosny, podobne do tych dzisiaj. Ale żeby dotrzeć do najważniejszych polskich i, jak się później okazało, jednych z najważniejszych odkryć paleontologicznych na świecie, musimy cofnąć się do roku 1993. Odkrycia, które najpierw opisywała Polska Gazeta Wyborcza, a kilka lat później magazyn Science. Młody chłopak znajduje na terenie otwartej od 20 lat kopalni w Krasiejowie dziwny kamień.
O jego pochodzenie decyduje się spytać specjalistów. Tak więc paleontolodzy Jerzy Dzik i Robert Niedźwiecki odwiedzają te rejony i godzinami podnoszą z ziemi dziesiątki kręgów, płazów, tarczogłowych. Pokład z masowym występowaniem czaszek oraz szkieletów kręgowców słodkowodnych i lądowych cierpliwie czekał na odkrycie setki milionów lat. To miejsce jest eksponowane dziś na terenie paleontologicznego pawilonu w Krasiowskim Jura Parku, gdzie przez szklaną posadzkę opartą na stalowym ruszcie możesz oglądać zachowane w tym miejscu skamieliny. I to właśnie z racji tak obfitego w martwe osobniki stanowiska jest to sensacja na skalę światową. W okolicy Krasiejowa zostały także odkryte nie mniej ciekawe stworzonka. Datowane na około 300 milionów lat temu. Pierwsze płazy, chrząszcze, a nawet jakieś 2 miliony lat po tym, kiedy z Ziemi wyginęło 96% całego życia. Ślady w gruncie w okolicach dzisiejszych Stryczkowic w województwie świętokrzyskim zostawił pewien mały jaszczur. Jego tropy opisywane są jako Prorotodactylus. Ślady są wielkości kociej łapki i sugerują, że bazalni przedstawiciele pradinozaurów lub też dinozauromorfów istniały już we wczesnym triasie. Dziś możecie znaleźć te ślady we Francji oraz w miejscowości Wióry, zaraz obok Wielkiego Jeziora. Odciśnięte w wielkim kamieniu nieopodal drogi. Na pewno niebawem przyjrzymy mu się nieco bliżej. A skoro mowa o kamieniach, dno płytkiej rzeki musi być widoczne. Jeśli chodzi o malowanie tych kamyczków, to wcale nie jest to takie straszne, na jakie wygląda. Pierwsza warstwa to podstawowy kształt każdego z nich. Później to tylko nadawanie im faktury, oświetlanie oraz dbanie o to, żeby te bliższe były większe i bardziej nasycone. Oczywiście każdy pod odpowiednim kątem. W 2000 roku, 7 lat po rozpoczęciu badań w kamieniołomach starej kopalni, Jerzy Dzik i Robert Niedźwiecki nie sądzili, że za chwilę rozpoczną kontrowersyjną debatę trwającą jeszcze z 20 lat. Natknęli się na kości czworonożnego, średniej wielkości zwierzęcia zaliczanego do nieokreślonej bliżej grupy dinozaurów. Wszystko wskazywało na to, że pomimo 2 metrów długości i wysokości do okolic ludzkiego pasa, zwierzaczek ważył nieco ponad 20 kg. Czaszka długości 17 cm, dobrze zachowane kości żuchwy, kość udowa i promieniowa. W 2 lata wykopane kości tego gatunku przekroczyły 400 sztuk. Było to prawdopodobnie stado liczące blisko 20 osobników. Silesaurus opolensis, czyli znaleziony na Śląsku jaszczur z Opola. Początkowo uważano go za prymitywnego dinozaura, ale obecnie wiemy, że był to bliźniak właściwych dinozaurów. Obalił teorię, jakoby dinozaury wywodziły się ze zwierząt poruszających się głównie na tylnych kończynach. Budowa silesaura sugeruje, że był niesamowicie zwinnym i prawdopodobnie łagodnym zwierzaczkiem. Prowadził spokojny tryb życia. Żerował po lasach, poruszając się na 4 kończynach, ale w razie potrzeby solidnie poruszał się na tylnych. Rzeźbienie jednego silesaura na obrazie zajęło 3 posiedzenia. Budujesz kształt mięśni, nanosisz, jak ja to nazywam, emblematy, czyli wzory na ciele wyselekcjonowane z dzisiejszych gadów, które po prostu przypadły mi do gustu. Robię je dość widoczne, bo zaraz przykrywam je barwami transparentnymi, nadając im ostateczną formę, ton koloru i oświetlenie. Moja ulubiona część obrazu, dlatego zawsze zostawiam ją sobie na deser. Charakterystyczna struktura na końcu pyska, przypominająca dziób, służyła zapewne do skubania pniów, skrzypów i innej nadwodnej roślinności, w pobliżu której odnaleziono większość osobników. Badania mikrostarcia szkliwa u paleontologicznych dentystów wskazują na to, że odżywiał się głównie miękkimi roślinami, ale naukowcy raczej nie pozwalają na odrzucenie tezy, że szamał również insekty. Dlaczego? I tu pojawia się kolejna, pierwsza rzecz na skalę światową odkryta w Polsce. Otóż chrząszcz ze Śląska sprzed setek milionów lat jest pierwszym gatunkiem owada, który został zidentyfikowany w koprolicie, czyli w skamieniałej kupie. Prawdopodobnie kupa należała do silesaura. Chrząszcz zrobił furorę, bo jest przedstawicielem nowego, nieopisanego wcześniej gatunku. Nie wiadomo, czy nasz bohater wtrążolił go z premedytacją, czy może służył jednak za nieumyślną, przypadkową przyprawę. Natomiast badania histologiczne kości silesaurów sugerują, że pełne rozmiary osiągały już po mniej więcej roku.
Stado z Krasiejowa zostało prawdopodobnie zaskoczone przez wzburzone wody w czasie pory deszczowej. No właśnie, woda. Po 2 jakże romantycznych tygodniach spędzonych nad rzeźbieniem kamyczków, przyszedł czas na zatopienie ich pod wodę. Obrazy olejne mają to do siebie, że zawsze znajdziesz coś, co posunie obraz na wyższy level. Minimalna ilość mediumu i farby transparentne, naniesione w odpowiedni sposób, dają efekt ruchomej wody płynącej ponad linią kamyków. Trzeba jedynie pamiętać o odbiciu. Jeśli patrzysz na rzekę lekko z góry, elementy w odbiciu mają zachowywać się, jakbyś patrzył na nie po prostu od dołu, rozmyte przez lekko wzburzone fale płynącej rzeki. Dna krasiejowskich epizodycznych rzek z tamtego okresu to głównie muł, glony, gałęzie, kamyki nagromadzone z całej okolicy. Odbicie najlepiej zacząć od najjaśniejszych tonacji, czyli od rzeczy odbitych w wodzie, tylko położonych dalej. Elementy położone bliżej są bardziej skontrastowane i ciemniejsze. W ciemnych miejscach odbicia można zobaczyć kamyki na dnie. Elementy bliżej rzeki położone niżej odbijają się wyraźniej, elementy wyższe odbijają się słabiej. Chyba nie ma tu wyższej filozofii. Wystarczy po prostu, wyjść na rzekę gdzieś na spacer i popatrzeć. Myślę, że jak na pierwszą rzekę, namalowaną farbami olejnymi, jest nawet gitara. Wyciągnąłem kilka wniosków i stałem się tylko bardziej głodny na więcej. Wiecie, ciężko byłoby się tu nie pochwalić, ale nauczyłem się dużo. Miałem jakieś 400 godzin, aby przemiło spędzić czas w Krasiejowskim Parku 230 milionów lat temu. Ekspozycja wewnątrz pawilonu jest jedyną w Polsce na taką skalę ekspozycją o charakterze in situ, czyli w miejscu znalezienia. Najbardziej w oczy rzucają się płaskie skamieniałości z otworami. Czaszki, niektóre nakładające się na siebie. Zapytałem się przewodnika, ile w tym miejscu odkryto tych płazów. Powiedział, że jak do tej pory ponad 800. To obecnie największe triasowe znalezisko w Europie. Zanim na kanale pojawi się film prezentujący mój kolejny obraz, zapraszam na pierwszy odcinek całkiem innej serii. Tym razem ruszymy w teren. Towarzyszyć będziemy czołowym postaciom polskiej paleontologii oraz ich fascynującym odkryciom. W premierowym odcinku oczywiście ożywimy kolejne prehistoryczne gatunki, dopełnimy nimi historię z Krasiejowa, a o szczegółach opowie nam jeden z odkrywców, Tomasz Sulej. Przyjrzymy się również wykopaliskom w Miedarach, miejscu, gdzie odkryto m.in. 2,5-metrowy fragment kręgosłupa sprzed 240 milionów lat. Zapraszam.